Witamy wszystkich na kanale. W 2022 roku przyszedł czas odwiedzić Włochy już po raz trzeci. Jednak tym razem w odróżnieniu od pobytu w 2016 oraz w 2020 roku naszym celem nie był Półwysep Apeniński, a druga co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym – Sardynia. Miejsce to, gwarantując nam słońce, piękne plaże, błękitną wodę, smaczne potrawy, liczne kolorowe kwiaty i tradycyjną włoską architekturę, spełniło nasze oczekiwania. Do Sardynii przylecieliśmy na lotnisko Cagliari Elmas. Krysia i Olga miały lot z przesiadką w Wenecji, ja natomiast przyleciałem bezpośrednio. Z lotniska wsiedliśmy w pociąg w kierunku dworca głównego w mieście. Stąd wystarczyło wsiąść w autobus sardyńskich linii publicznych ERST, aby dostać się dalej. Z Cagliari wyjeżdżaliśmy w różnych kierunkach wyspy, i na zachód, i na wschód. Do Santa Margherita dotarliśmy autobusem, ale z powrotem już autostopem. W kierunku wschodnim pojechaliśmy też autobusem do miasta Villasimus. Do Carboni natomiast pociągiem oraz dalej autobusem w kierunku wyspy San Antioco. Pierwsza połowa pobytu wiązała się z uczestnictwem Krysi w konferencji dla chemików specjalizujących się w chemii supramolekularnej. Wydarzenie to o nazwie International Supramolecular Chemistry Summer School zapewniło swoim uczestnikom nie tylko interesujące towarzystwo badaczy z różnych części świata, ale i zakwaterowanie w bajecznym hotelu, przepyszne jedzenie, basen, ale i też dostęp do pełnej białego czystego piasku plaży z wodą dając ochłodę po długich prezentacjach. Hotel zlokalizowany jest tuż obok miejscowości Pula, znanej z ruin starożytnego miasta Nora. Ten fragment wyspy jest stosunkowo nisko położony, co zdecydowanie ułatwiło nam poobiednie spacery i poznawanie lokalnych urokliwych plaż i ścieżek. Ale mimo to, patrząc na północ, nasz wzrok zobaczył blisko położone wysokie na 400-500 metrów wzniesienia, z których spływała rzeczka i dzieląc teren hotelu na dwie części, na koniec wpadała wprost do morza. Relaks na plaży był wyśmienity. Woda była ciepła dzięki słonecznej pogodzie, a piasek był drobny i czysty. Mieliśmy do dyspozycji leżaki i daszek przeciw słońcu. To był pierwszy raz, gdy kąpaliśmy się na oddzielonej przez hotel części wybrzeża. Spacerowaliśmy do plaży koło Puli i z powrotem, podziwiając po drodze letnie domki i rezydencje wykorzystywane do odpoczynku w tym idealnie do tego stworzonym skrawku ziemi. Architektura przykuwała naszą uwagę różnymi kolorami i stylami wykończenia budynków. Podwórka były ozdobione śródziemnomorską roślinnością, wśród których wyróżniają się liczne kwiaty. Plaża, do której dotarliśmy, była zbudowana z grubej na około pół metra warstwy suchych części roślin wyrzuconych przez morze w ostatnim czasie. Z brzegu było widać port i półwysep z latarnią morską. Z kolei z lotu ptaka można było zobaczyć, jak pięknie prezentuje się woda morska w towarzystwie skał tworzących dno. Piąty dzień to już czas pożegnania się z uczestnikami konferencji i bajecznym jedzeniem serwowanym w restauracji hotelu i następnie powrót do Cagliari. Tutaj transport miał nam zapewnić autobus publiczny, jednak z jakiegoś powodu kierowca nie miał ochoty się zatrzymać i trzeba było machać na drodze w poszukiwaniu innej podwózki. Pierwszy kierowca zawiózł nas do Puli. Kolejny był przemiłym właścicielem Ferrari i to bez dachu. I mimo, że nie dojechaliśmy do samego miasta, to już sama jazda była nie lada atrakcją.
nieco 10 km przed naszym celem dalszy transport zapewniła nam niemówiąca po włosku miła pani z Tunezji. Tym razem naszą wspólną drogę umilał nam widok płytkich jezior z flamingami poszukującymi pożywienia i grająca w tle muzyka tunezyjska. Na miejscu popędziliśmy do naszego punktu noclegowego, jakim okazał się być dwupiętrowy apartament położony w centrum Starego Miasta, tuż obok atrakcji Bastion Saint-Remy. Yeah! Udało się! Znaleźliśmy kluczyk! Fort Boyard! Działa! W apartamencie było pełno pięknych obrazów, jakie właścicielka maluje w wolnej chwili w pomieszczeniu na dole. Na górze, gdzie spaliśmy, spędzaliśmy chwilę odpoczynku i jadaliśmy śniadania. Wyjątkowy klimat pomieszczeniu nadawało betonowe sklepienie i balkon, z którego było słychać muzykę ulicznych artystów. Come on, baby, light my fire. Light the night on. Dziękuję. No to zaś pobyt na morze. Tak. Zdrowie Krysi. Samo Cagliari to miasto portowe, o nieco zróżnicowanej rzeźbie terenu i wzgórzem górującym nad otoczeniem. Do wzgórza prowadzi łuk i schody nazwane bastionem, a na górze znajduje się na przykład katedra rzymskokatolicka i uniwersytet. Wizytówką charakterystyczną dla miasta są ustawione wzdłuż ulicy przodem do morza i portu budynki o rozmaitych kolorach oraz ratusz będący ich przedłużeniem na zachodzie. Tuż obok ratusza zlokalizowano dworzec kolejowy i autobusowy, z których łatwo można dostać się do innych części Sardynii, z czego nieraz skorzystaliśmy. W parku między dworcami i ratuszem na pewno warto zwrócić uwagę na piękne fikusy, na tyle stare, że ich gałęzie zwisające do ziemi jak pnącza mogą być wzięte za jeden z pni podtrzymujących całą roślinę. Ulice miasta w ciągu dnia, nieco spokojne, wieczorami zamieniają się w centrum rozrywki, rozmów, spotkań i miejsca na przepyszną włoską kolację. W restauracjach widać przede wszystkim lokalnych mieszkańców, a nie turystów, choć i tych tu nie brakuje. O, chyba jest szansa. Na pewno spacerując po jednej z ważniejszych ulic, Largo Carlo Felice, na początku czerwca zwrócicie uwagę, tak jak my, na malownicze drzewa pokryte fioletowymi kwiatami o wdzięcznej nazwie jakarandy. 6 dnia wyruszyliśmy na wschód wyspy wykąpać się na 2 świetnych plażach obok miasta Virasimius. Droga autobusem trwała nieco ponad godzinę i była pełna ładnych krajobrazów od wzniesień pokrytych lasem czy też trawą z licznymi głazami, przez głębokie wcięcia w ląd najczęściej wypełnione błękitnymi wodami, po piaszczyste plaże, które były zapowiedzią jednej z tych, którą sami odwiedzimy. Z przystanku trzeba było przejść spacerkiem, najlepiej już w kremie do opalania, wszędzie tam, gdzie skóra wystaje spod ubrań. Droga to, tak jak zawsze, moment na odkrywanie kolejnych domostw we włoskim stylu, wielu kaktusów, poboczy porośniętych krzakami, często z kolorowymi kwiatami, czy może po prostu nudnych, zżółkniętych łąk oraz sadów uprawianych przez lokalnych rolników. Dojście już na samą plażę kilkaset metrów wcześniej poprzedzone jest wielkimi willami z basenami i zadbanymi ogródkami, a bezpośrednio na plażę zaprowadziła nas urocza ścieżka z drewnianymi poręczami. To był idealny wstęp przed widokiem długiej plaży, do której przylegała płytka i superczysta woda morska. Głębokość do pasa można było odczuć nawet 100 metrów w głąb morza, a fal praktycznie nie było, nie tylko z powodu zatoczki, w której się znajdowaliśmy, a pewnie przez wiatry, jakie nie miały tutaj takiej siły przebicia jak po drugiej stronie wyspy. Czystość wody idealnie widać dzięki łodziom, jakie tu tłumnie przybywały tuż obok położonego portu. Z brzegu widzieliśmy mniejsze, ale i też większe jednostki leniwie kołyszące się na spokojnej tafli wody.
W oddali można było dostrzec kilkanaście żaglówek z czarnymi masztami podczas jakiegoś konkursu lub zawodów. Była to plaża po zachodniej stronie małego półwyspu wieńczącego południowo-wschodnią Sardynię. Druga plaża położona po wschodniej stronie była nieco inna, przede wszystkim z głębokością znacznie szybciej zwiększającą się w miarę oddalania od brzegu oraz z wodą znacznie bardziej wzburzoną, ale na tyle, aby można było bezpiecznie i z radością czekać na kolejne fale. Plaża ograniczona była od drugiej strony przez niewielkie jezioro. Na nim zamieszkiwały flamingi, zgrabne i różowe. A z brzegu było widać jeszcze górę z ruinami pewnej wieży, a jeszcze dalej wyspę z latarnią morską. W tych miejscach dno morskie było pięknie zwieńczone skałami. Żeby nie było, że tylko się kąpiemy, między jednym i drugim punktem wycieczki przeszliśmy się po porcie i zrobiliśmy przerwę jedząc pizzę i panini. Na koniec dnia został nam jeszcze spacer do miasta Virasimus, położonego między wzgórzami i tętniący lokalnym wesołym życiem. Kupiliśmy tu lody i coś do picia oraz pocztówki. Stąd mieliśmy zamiar wrócić autobusem tą samą trasą na zachód do Cagliari. Siódmego dnia postanowiliśmy pojechać pociągiem w kierunku zachodnim. Po drodze, siedząc w wygodnych fotelach pociągu, oglądaliśmy, jak kolejne wzgórza i łąki zanikają za nami, aż dojechaliśmy do stacji docelowej Carbonia. Mając godzinę czasu wolnego do autobusu na wyspę Sant'Antioco, przeszliśmy się do centrum i głównego placu miasta, na którym znajdował się kościół, wieża i ratusz. Tuż za nim miał akurat miejsce sobotni targ, pełen lokalnych przysmaków, przepysznych owoców, warzyw i rozmaitych artykułów. Kupiliśmy słodkie morele i poszliśmy zjeść panini, przepyszne croissanty z nadzieniem i wypić cappuccino. Najedzeni wsiedliśmy w autobus, by po 40 minutach przejazdu dostać się na północny skrawek wyspy i wysiąść w portowej miejscowości zwanej Calasetta, interesującej i malowniczej, z regularnym układem uliczek, do których przylegają różnorakie budynki zamieszkiwane przez Włochów. Jacy w południe zdawali się jeszcze spać, przez co ulice były niemal puste. Idąc od portu na zachód spotkaliśmy kościół, do którego można wstąpić na chwilę zadumy i refleksji, a dalej doszliśmy do wieży, obok której zatrzymaliśmy się na mały moment wytchnienia z morelami w roli małej przekąski i widokiem na plażę, na jakiej mieliśmy się za chwilę znaleźć. Sardyńskiej ziemi. Krysia skórki nie je, tak jak ja. Olga wcina, aż się śmieje. Była to okazja, aby schłodzić się w tym gorącym dniu i pochrapać w wodzie. Tutaj okazało się, że kąpią się z nami rodziny z pobliskich domostw. Po jakimś czasie udaliśmy się na kolejną plażę, tuż obok jeziora z flamingami. Woda nie była aż tak zburzona, ale bawiliśmy się na niej równie dobrze. Morze od jeziora było oddzielone skrawkiem wąskiego lądu, a woda w zbiorniku miała odcień podobny do białego. Wykąpani wróciliśmy do Calasetta. Wsiedliśmy do autobusu w kierunku Carbonii, a potem do pociągu w kierunku Cagliari. Było już ciemno, gdy około 21 spacerowaliśmy ulicami Cagliari. Zdawało się, że mało kto nie wyszedł na ulicę, aby jeść, bawić się i spędzać dobrze czas. To był doskonały znak, że trwa sobotni wieczór. To był nasz ostatni spacer po ulicach miasta wieczorem i ostatnia okazja na kupno pamiątek. Przed odlotem w niedzielę zjedliśmy śniadanie, potem mały deser, kawa i soczek i poszliśmy na włoską mszę świętą w święto zesłania Ducha Świętego. Wyjechaliśmy z miasta i około 2 godziny wsiedliśmy do samolotu w kierunku Modlin. Tak się zakończyła nasza włoska przygoda. Krótka, ale pełna przygód i wielu nowych wspomnień.